Choć w hymnie mowa o drodze z ziemi włoskiej do Polski, to dużo popularniejszym kierunkiem jest ten z ziemi polskiej, na wyspy. Wszyscy jednak wiemy, że można wyjść z Polski, ale Polska z niektórych nie wyjdzie. To zaś połączenie stwarza idealnego kandydata na taksówkarza w Wielkiej Brytanii. I nagle nawet nostalgia za domem jest mniejsza, bo znowu w naszym otoczeniu radykalnie zwiększa się liczba osób wracających z imprezy. Na dywanik u złego ojca trafił Mateusz. Polak, taksówkarz, ojciec. Człowiek, który wie, że Polak Polakowi Polakiem. Witaj. Witam. Jak to mówią na wyspach first things first, czy krzesło wbite w samochód to brytyjska oznaka sympatii? Nie wiem, aczkolwiek tak mi się zdarzyło, ale panowie, którzy to zrobili, raczej nie chcieli przekazać mi żadnej sympatii, gdyż później mnie gonili. Może chcieli wyciągnąć to krzesło z powrotem. Aczkolwiek odjechałem. No ale z tego co słyszałem, nie wolno ci było wyjąć tego krzesła z samochodu. No nie, musiałem czekać na policję i policja po spisaniu zeznań zapytała się mnie, czy mają mi zostawić te krzesło, czy chcą sobie je wziąć. Więc powiedziałem im, że no nie potrzebuję tego krzesła, więc w końcu wyciągnęliśmy i zostawiliśmy je na ulicy. Ale gdzieś w pobliżu miejsca, w którym je wbito, żeby właściciel mógł je odnaleźć, czy też tak sobie robicie tutaj jaja z ludzi? No nie, no tam gdzie odjechałem, więc troszkę, nie wiem, ze 100 metrów od baru. Dobrze, rozgrzewkę mamy jakąś za sobą, więc teraz tak, powiedz mi, czy taksówkarzy obowiązuje jakaś swoista omerta, czy inna tajemnica spowiedzi, czy możemy swobodnie rozmawiać? Chyba możemy swobodnie rozmawiać. No to tak, w Polsce mówimy na nich złotówy, czasem cierpy. Jak w Anglii nazywają taryfiarzy? Funciaki, no nie, po prostu Tyś widział taksówkarze. funciaka, nie? Tyś widział Nie ma funciaka. jakiegoś specjalnego określenia na taksówkarzy w Anglii. E, No ale czy to, że ty jako Polak jeździsz na taksówce dodaje jakiegoś kolorytu? Nie wiem, na przykład czy masz na fotelu te korale takie w ramach kultywowania polskiej tradycji? Czy to jest dla wybranych, nie może za przejechanie 1000 kilometrów? Nie, ja aktualnie sam nie posiadam takich, aczkolwiek wiem, że niektórzy ludzie mają takie. Jednak nie jest to jakieś polskie, to nie Polacy dają głównie, tylko inne nacje mają właśnie takie koraliki, a to chyba bardziej przywiezione z jakichś ciepłych krajów. Albo z Polski, no bo generalnie ja w Polsce kojarzę, że stary taksówkarz oprócz wąsa to ma mieć koraliki i zły humor. No to mi tylko zły humor zostaje po pracy. Dobrze, no coś musimy mieć z tej Polski. A powiedz mi, czy wozisz kocyk w taksówce? Pytam nieprzypadkowo, bo jest taka piosenka Łony i on tam śpiewa właśnie, że tam masz kocyk, jak zakrwawiony klient, to ten kocyk się przydaje, jak zwierzątko do weterynarza, to ten kocyk też jest ok. Czy ty masz coś takiego? Nie, ja tylko mam płachtę prezentową, ale to tylko w razie sobotnich wypadów, jak klienci mi nabrudzą bardziej. A właśnie to jest jak już nabrudzą, czy zanim nabrudzą? Bo ja pamiętam, że kiedy pracowałem jeszcze jako barman, wzywałem taksówkę dla klienta, który, jak to mówią niektórzy, był bez ryja już, tudzież nie wiedział konkretnie gdzie jest. Zamówiliśmy mu taksówkę, znaliśmy go adres, bo to był stały klient, no ale ostrzegłem, wiadomo, korporację, że, no, że gość jest w stanie nieważkości. I autentycznie przyjechała mi taksówka, w której przednie siedzenie było całe z folii. Tapicerka była też zaklejona folią. No generalnie tak jakby koleś miał jechać w takim foliowym baloniku z przodu. Czy też to tak robisz przed czy po w takim wypadku? Nie tylko raz tak zrobiłem, a to akurat byli znajomi z Polski, mi zadzwonili, że mają takiego już zgonowicza, więc porozkładaliśmy prezenty, siatki i jego też zawinęliśmy w folię, żeby sobie leżał tam z tyłu, żeby było łatwiej posprzątać. Ale przed angielskimi klientami nie rozkładam zazwyczaj prezentu. Zazwyczaj staram się, żeby nikt mnie nie nabrudził, więc nie jest to potrzebne. A nie wiem, a orientujesz się jaki jest koszt czyszczenia popawiu, czy to w Polsce, czy w Anglii? Bo generalnie tutaj u nas można się spotkać z informacjami, ile się płaci za zostawienie pamiątki po sobie. Tak, w Polsce się nie orientuję. W Anglii jest to 50 funtów na takich lokalnych taksówkach, a jako, że jeżdżę teraz na Uberze, to Uber
sam sobie narzuca cenę po tym, jak posprzątasz i wystawisz rachunek, to wtedy klient zostaje pokryty kosztami, plus dodatkowe tam na przykład 20-30 funtów, więc to zależy od ciebie, jaki sobie rachunek wystawisz, jak się dogadasz z tymi, którzy myją później. Ktoś powiedziałeś teraz, że jeździć na Uberze, wcześniej jeździłeś normalnie. Pamiętam, że w Anglii było takie coś, że trzeba było zdać egzamin na taksówkarza, niezależnie od tego, czy jeździsz właśnie dla korporacji takiej aplikacyjnej, czy też klasycznie. Czy to faktycznie tak wyglądało? Czy jest to utrudnienie jakieś? Jak to wygląda u was? W Anglii działa tak, że albo możesz zdać sobie licencję na zwykłego taksówkarza, czyli na cab driver, czyli tych czarnych, małych, kulkowatych, te małe czarne taksówki, które jeżdżą po Anglii i które są tak jakby wizytówką Anglii. Oraz możesz sobie zdać licencję na przewóz osób, czyli właśnie na takie lokalne taksówki czy Uber, który wtedy jest taka różnica, że te lokalne taksówki nie mogą zbierać ludzi z ulicy. Kaby mogą zbierać ludzi z ulicy, lokalne taksówki muszą być zabukowane wcześniej, czyli albo przez telefon, albo przez aplikację. No i to jest właśnie główna różnica, więc na kaba jest trochę ciężej zdać, musisz posiadać jakąś większą wiedzę. No i później jak zdasz licencję czy na kaba, czy na ten prywatny przewóz, to również auto musi być olicencjonowane, musisz zrobić licencję na samochód, przeglądy, wszystko poprzechodzić i wtedy możesz pracować. A jak wygląda taki egzamin? No bo ty go przeszedłeś. Egzamin zależy od councilu, czyli od Rady Miasta. W Liverpoolu masz ogólnie 3 Rady Miasta różne, więc ja sobie wybrałem tą najłatwiejszą, więc mój egzamin wyglądał tak, że po teście z angielskiego, gdzie po prostu musiałem wpisać jedno słówko w zdanie brakujące, później miałem egzamin z rozróżniania monet, czyli na przykład było napisane, że ktoś dał ci 10 funtów, masz mu wydać 2 funty reszty i miałeś narysowane pieniążki i które monety mu wydasz. Oraz trzeci egzamin miałem właśnie tu był najłatwiejszy, bo w innych kancylach miałeś test ze znajomości miasta, czyli na przykład musiałeś powiedzieć, iż jedziesz z Anfield na centrum i musiałeś podać wszystkie ulice, a w moim kancilu wyglądało to tak, że musiałem wpisać postcode, czyli kod pocztowy w nawigację i powiedzieć, jaka ulica mi wyskoczyła. No to chyba nie jest najtrudniejsze. No nie było najtrudniejsze, chociaż jeden człowiek nie zdał, więc też się to zdarza. No to jest ciekawe, bo właśnie myślałem, że tak jak kojarzyłem to, że musisz tę ulicę podać z takim klasycznym testem taksówkarza, no to faktycznie to już może być spory odsiew. No tak, dlatego na początku wszyscy raczej robią sobie licencję na prywatny przewóz aut, gdyż jest łatwiej. I jak już jeździsz, nauczysz się ulic, no to wtedy możesz sobie startować na taksówkarza, na cab drivera, aczkolwiek nie wiem, czy to jest aż tak fajne. Ja jednak wolę zostać przy zwykłym przewozie osób na Uberze przez aplikację. Dobrze, a powiedz mi, bo skoro właśnie jest zrównanie przez te egzaminy, więc nie można podnieść tego argumentu, że bo my musieliśmy się czegoś nauczyć, oni nie, to ty widzisz jakąś rywalizację między klasycznymi taksówkarzami, a właśnie aplikacyjnymi? No, klasyczni taksówkarze, przez to, że oni są takimi prawdziwymi taksówkarzami, jak to w ich opinii jest, no to na przykład nie możesz zaparkować na tych specjalnych miejscach postojowych dla taksówek, gdyż od razu oni wychodzą z auta i cię wyganiają albo robią zdjęcia i starają cię wysłać to do kancilu, żebyś dostał mandat. No oraz zwykli taksówkarze, jak jeżdżą, kiedy muszą na przykład zawrócić czy coś, to oni po prostu zaczynają zawracać, nie patrząc na to, czy ktokolwiek jest w pobliżu, gdyż oni są głównie królami drogi, gdyż oni zdali ten cięższy egzamin. Powiedziałeś teraz o klasycznych taksówkarzach. Ja mam pytanie o klasycznych taksówkarzy nadesłane mi przez jedną z osób, która słucha audycji regularnie, a mianowicie jak pachnie taksówkarz? A to też zależy chyba od taksówkarza. Poważnie? Nie. Nie macie takiego jednego, że wchodzisz do taryfy i dostajesz swój dezodorant, nie? No nie, jakoś Anglia jest bardzo multikulturalna, to są różne zapachy z różnych nacji.
U mnie, no nie wiem, chyba raczej jest czysto w aucie oraz ja jestem jakiś bardziej czystszy, ale jak na przykład zamawiasz taksówki, e, często zdarza mi się jechać taksówką, w której pachnie głównie zapach kary, e, no a czasem jest to i niestety zapach potu. A po co ty jeździsz taksówkami, jak jesteś taksówkarzem? To już nie ma sensu. No czasem człowiek nie pracuje i potrzebuje zamówić taksówkę. No wydaje mi się, że tutaj pan taksówkarz ściemnia, no ale i tak kto by wam wierzył? No taksówkarzom się nie wierzy. Mówiłeś przed chwilą o znajomości języka, tu trzeba było słówko wpisać, prawda, do tego twojego testu. A jak to wygląda, gdy przyjechałeś do Anglii, jak to wyglądało w sumie, bo teraz to już się pewnie rozwinąłeś troszkę językowo. Taka znajomość po szkole angielskiego, czy ona wystarcza do jeżdżenia na taksówce w Anglii? No ja przyjeżdżając do Anglii właśnie wybrałem Anglię głównie z tego względu, gdyż uczyłem się języka angielskiego przez wiele lat w Polsce i jako, że był to poziom zaawansowany, no to uznałem, że mój język angielski jest bardzo dobry. No gdy przyjechałem tutaj, to gdy po kilku dniach poszedłem na stację kolejową kupić bilet, to okazało się, że nawet niezbyt rozumiem, co pani kasjerka mówi, o co jej chodzi, więc poziom zaawansowany w Polsce to dalej nic nie uczy się w życiu, kiedy właśnie wyjeżdżasz do innego kraju. Teraz po tych kilkunastu latach już trochę lepiej z angielskim, trochę bardziej rozumiem ludzi. Niestety Liverpool jest tak, jakbyś mieszkał na Śląsku i przybył z Warszawy. Ma swój akcent, ma prawie że swój inny, tak jakby odmianę, gwarę i ciężko jest bardzo zrozumieć tubylców. No czyli myślę o słynnych skausach, prawda? Bo to tak faktycznie, Tak. no. To rozwij może tę myśl, bo tam słyszałem, że balaklawę masz właśnie dzięki temu, że tam mieszkasz. E, No, to ogólnie taki angielski ubiór, balaklawa. Młodzież tutaj bardzo często w tym właśnie chodzi. Ja sam pożyczyłem to od syna, ale on powiedział, że to na rower mu potrzebne. A ty E, w to wierzysz? No, mojemu synowi oczywiście, że wierzę we wszystko. On jest najgrzeczniejszy. E, No, a Liverpool, jak każde miasto w Anglii, troszkę niebezpieczne. E, Jesteśmy pod pierwszym miejscem tutaj podobno w produkcji i dealerce narkotyków, aczkolwiek teraz policja coś z tym robi nawet. No ale miasto jak każde inne. No właśnie myślę teraz o dealerce. Jak to wygląda, jak jeździsz taksówką? No to zapewne zdarza się, że masz gości, którzy dość często zamawiają ciebie, dość często do tych samych lokacji, wchodzą, wychodzą. Czy starasz się patrzeć na coś takiego, czy raczej nie zwracasz uwagi, żeby no, nie przyciągać kłopotów? Co jak jeździłem na lokalnych taksówkach, nie na Uberze, to wtedy właśnie często się zdarzało, że woziłeś dealerów. Aczkolwiek wspominam to bardzo dobrze, gdyż takie kursy są zazwyczaj dobrze płatne, gdyż jeżdżą w kilka różnych miejsc po prawie całym mieście. Zazwyczaj są bardzo mili, no bo nie chcą problemów. Nie mówią adresów, więc cię ciągle kierują, więc nie musisz myśleć, jak jechać, gdzie jechać. Wszystko jest w porządku. No a dlatego, że na lokalnych taksówkach, no bo lokalne taksówki nie miały wtedy, pewnie teraz też nie mają jeszcze e, śledzenia, więc a tacy ludzie zazwyczaj nie chcą być śledzeni, tak jak na przykład w Uberze musieliby wpisywać każdy adres po kolei. A z drugiej strony zdarza się tak, że dużo taksówkarzy sobie po prostu dorabia dealując. Spotkałem się ze znajomymi, którzy właśnie gdy zamawiali sobie jakiś tam specyfik, to przyjeżdżał właśnie Black Cab i wsiadałeś do takiego Black Caba, przejeżdżałeś 100 metrów i wychodziłeś już z zakupami, tak? O, popatrz, no to ciekawy rynek. Bo ja właśnie myślałem w drugą stronę, chciałem cię spytać na przykład, czy w ramach napiwku czegoś nie chcieli ci zostawić, jakoś nie proponowali, nie nawiązywali współpracę, a tu mówisz, że twoi koledzy, ale to jest takie oficjalne, wszyscy wiedzą? No nie wszyscy wiedzą pewnie, albo może wiedzą, a nic z tym nie robią, aczkolwiek no taksówki to akurat jest na dowóz taksówka pewnie dobrym pomysłem, gdyż policja rzadko cię zatrzymuje, jeździsz sobie po mieście, więc możesz być wszędzie, nikt nie wzbudza żadnych podejrzeń, tak? Więc myślę, że ktoś wpadł na dobry pomysł i no, tak robią. Dobrze, bardzo ci dziękuję za tę szczerość w takim wypadku. A
Jako taksówkarze macie kody na specjalnych klientów, bo na przykład tak było dawniej, że gdy ktoś, może tak, żeby do domu uciekł, gdy chciał jechać i pytał się taksówkarza, no to zazwyczaj nie podawano przez radio, no, że jedziemy do burdelu, tylko jakoś inaczej to mówiono, bądź, że na przykład jest trudny klient, bądź klient, który już ma koszulę, która wychodząc z domu była hawajska, a teraz jest już, była czarna, a teraz jest hawajską. Więc tak. Czy macie kody na nich jakieś? No nie mamy za bardzo kodów, gdyż no, nie za bardzo rozmawiasz z innymi taksówkarzami, tak? Tutaj nie ma tak jak w starych taksówkach radia, żeby sobie porozmawiać z innymi taksówkarzami, czy z dispatchem, jak to się mawiało kiedyś. Więc nie, żadnych specjalnych kodów nie mamy. Albo ja po prostu nie znam o żadnych. Może kierowcy cabów coś wymyślili sobie. Dobrze, to na chwilę zmienimy kolejność. Jak z jedzeniem na wyspach? No tak No, mówisz o tym jedzenie nie kary. można powiedzieć tyle, że jest. I, i tyle. To jest dobre stwierdzenie. No tak, ale zdarza ci się czasami dowozić, prawda? Czy nie? Nie, ja nie dowożę jedzenia. Nie, bo w Polsce, wiesz, ludzie na przykład czasami, zanim pojawiły się te wszystkie Uber Eatsy, no to jednak zamawiali jedzenie, zamawiali alkohol, też była flaszka na dowóz. Nie wiem, tam w Anglii jest coś takiego jak dzwoni stary klient, flaszka na dowóz, czy już jednak Uber to przejął ten Uber Eats? Raczej Uber, Deliveroo, wszystko to przejęło. Nawet jak ktoś teraz mi mówi, że chce sobie pojechać do McDonalda, to ja nie za bardzo mi się chce czekać na drive-thru, więc zawsze im mówię, że mają Uber Eatsa, ja jestem od przewozu osób, a jak oni chcą sobie zjeść jedzenie, to niech sobie zamówią do domu Uber Eatsa. Czy jak zwykle polska kultura frontem do klienta, czy jak to mawiali, otworem do klienta? O. No nie, kiedy jest duży ruch, kiedy jest busy na drogach, to nie chce mi się marnować 10-15 minut jeszcze pod McDonaldem, tak? A, Byle przepraszam być bardzo, a to miłym. ty tam jakiś wylew miałeś, kiedy jest busy na drogach, tak? Dobrze usłyszałem? Tak. Dobrze, dobrze, rozumiem, cieszę się. A jak ty na przykład z konsumpcją w twoim samochodzie, zgadzasz się na konsumpcję, czy nie? Na przykład wpadasz w szał, gdy ktoś wyjmuje chrupki bekonowe? Tak, gdy ktoś zaczyna jeść jedzenie, to jestem bardzo niezadowolony. Miałem kiedyś taką niestety niemiłą sytuację, że doszło do rękoczynów później. Na picie się zazwyczaj zgadzam, ale zazwyczaj kiedy są to mężczyźni, gdyż oni jakoś lepiej piją, kobiety zazwyczaj i tak rozlewają. Oj, tutaj powiało szowinizmem, ale wróćmy do tego, ale na przykład alkohol się zgadzasz, żeby pili, bo w Polsce wiem, że na przykład są taksówkarze, którzy mówią, dobra, wejdź z tym piwkiem, ale spokojnie, jak na przykład już widzą, że jest grupa ludzi, bo to zazwyczaj tak w nocy się zdarza, jak im chodzi 3 koni, to może teraz przy kamerach to już jest mniej popularne, ale dawniej się zgadzali, ale wiem, że są taksówkarze, którzy mówią, no nie właź mi z tym browarem, bo będzie mi całe auto śmierdziało. No nie, nie lubię jak otwierają puszkę w aucie, jeżeli sobie otworzą wcześniej, mają otwartą, to mówię im, żeby wypili chociaż pół, żeby na pewno nie było rozlane i wtedy mogą sobie wsiąść. I tylko upominam ich za to, żeby nie zostawiali puszek, gdyż też często się zdarza, że zostawiają puszkę później, a ja jako, że byłem miły i im pozwoliłem, no to jestem bardzo niezadowolony z tego faktu, więc później odjeżdżając zazwyczaj jeszcze dostają tą puszkę w napiwku oni ode mnie. Ogólnie znam Cię jako prywatnie, więc wiem, że jesteś bardzo miłą osobą, no to faktycznie nie dziwię się, że dostają jeszcze od Ciebie prezenty, to prawda, ale powiedz mi w takim przypadku, bo bardzo mnie te chrupki ciekawią, bo nie rozwinąłeś, czy to jakaś głośna sytuacja była, czy jak to się skończyło, bo nie wiem, bo wiem o tym na przykład, że taksówkarze na Śląsku i w Zagłębiu, bo z tymi się spotkałem, jeden, że tak zacytuję, powiedział, nie chcę, żeby mi uświnili, tudzież utłuścili klamek. Czy u Ciebie jest podobnie, czy może chodziło o coś innego? Znaczy, w tamtej sytuacji to akurat chodziło o to, że kupiłem sobie nowy samochód i pierwszy tydzień nim jeździłem. No i gościu od razu zaczął otwierać chrupki, jak wracał z imprezy, więc już mnie zdenerwował tym. Aczkolwiek nic mu wtedy nie powiedziałem, ale on się zaczął kłócić jeszcze ze swoją dziewczyną, coś tam. No i tak pod koniec, jak już wysiadał, to ja już byłem i tak zdenerwowany, więc już chciałem, żeby jak najszybciej tylko wyszedł. No i on mi jeszcze chciał rękę podać, więc powiedziałem mu, że nie będę mu podawał tej ręki, gdyż jest uwalona z chrupków. No i gościu wyszedł, trzasnął drzwiami, a jak wspomniałem, było to nowe auto, więc bardzo mnie to zdenerwowało, więc wyszedłem za nim. No i skończyło się tak, że co, wylądowaliśmy oboje w bagażniku i
troszkę się tam poszamotaliśmy. No niestety ja później z tego miałem problemy, bo oczywiście zostałem zaraportowany i musiałem potwierdzić, że to ja zostałem pobity jak zawsze. Zawsze tak, jak zawsze. Dobrze, a ja tylko chciałem spytać, jak to jest z taksometrem, bo czy za to, że on leżał u ciebie w bagażniku, bo na przykład w Polsce by sobie doliczono za to, prawda, za kurs postojowy tak zwany, że No ja już byliście niestety razem. zakończyłem wtedy pracę, więc już nie A, mogłem go nic policzyć. no to jest błąd, to jest błąd, to jest błąd, no następnym razem nie wyłączaj taksometru, u nas nie wyłączają do końca świata jeden dzień dłużej. A wracając do klientów w stanie ważkości, bo to jest, przecież jeśli jesteś na wyspach, wiadomo jaką Brytyjczycy mają opinię w Polsce, że przyjeżdżają do nas poimprezować, jakbyśmy my tutaj siedzieli trzeźwo, nie wiem, i nic nie spożywali. Z perspektywy twojej na wyspie, więcej wozisz Polaków czy Brytyjczyków w stanie nieważkości? Znaczy Polacy, jak to Polacy, kiedy idą na imprezę, to oni tak wolą wrócić na piechotę, żeby zaoszczędzić te kilka funtów. E, ale jak wozisz, to raczej Anglicy. No, zazwyczaj Anglicy są bardziej pijani, szczególnie młodzi, najbardziej kobiety chyba. Młode kobiety, młode angielskie kobiety to chyba najgorszy sort klienta. Popatrz, a mam dwie kobiety, które mi tu konsultowały, w tym miłośniczka taksówkarzy właśnie, Agnieszka Matan, komiczka, też pytała o to, czy, nie wiem, proponują ci randki, czy miałeś randkę z taką klientką, bo no skoro mówisz sam, że to jest specyficzny sort klienta, czy jak to raczyłeś nazwać najgorszy, no kogo bym nie spytał, wszystkich to interesowało. Czy się umówiłeś, zaraz sprawdzam dalej, czy podrywają cię klientki, proszę bardzo, i jeszcze ta wiadomość też. Tak, czy umówiłeś się z pasażerką? To tak wspólnie, bo to zakładam, że możesz ogołem odpowiedzieć. No nie umawiałem się nigdy z klientami. Z klientkami, przepraszam, bo z klientami to dobrze, że wykluczyłeś, ale czy z klientkami też, bo Ani z klientami. Kolega kiedyś miał też, kiedyś miał, a jak to powiedzieć, ofertę od mężczyzn, więc można i też z klientami się umawiać. Tamta oferta to pamiętam, że też właśnie się skończyła rękoczynami i kolega przestał jeździć na taksówce. E, znaczcie, przepraszam, ale rękoczynami tych klientów, czy, bo mów precyzyjnie, bo ja mam wrażenie, że jakaś bariera językowa jest. nie, pan taksówkarz wtedy użył siły, żeby wytłumaczyć, iż nie jest zainteresowany ofertami męskimi. Dobrze. No, a ja sam może jakieś oferty tam dostawałem, ale no ja jednak wolę pieniądze niż jakieś oferty. A druga sprawa, że jednak jeździsz na aplikacjach, to nawet jak dostaniesz jakąś ofertę, to później to się może źle skończyć dla ciebie, gdyż zostaniesz zaraportowany i będziesz w czarnej dupie. Okej, a nie wiem, często w ogóle się zdarza właśnie, bo to wiesz, fake taxi, taka płatność na naturze, bo chodzi o częstotliwość. Czy są takie propozycje? Czy już ta aplikacja to wyklucza? To jak na początku na lokalnych taksówkach jeździłem, to tak, zdarzyły mi się tak może z kilka razy takie oferty. Znajomi też opowiadali, że tak się działo. Na Uberze no to jednak nie ma czegoś takiego. No dobra, no ale bo ja będę to drążył. Chodzi mi o przelicznik, czyli co, masz kurs za 5 funtów i ktoś ci oferuje stosunek? Bo Nie, to no to chyba za piątkę wtedy nie. Wtedy były jakieś dalsze kursy. E, ale przelicznika, no nie wiem, nie miałem nigdy takiego taksometru właśnie, żeby stwierdzić, czy nie wiem, za 2 dychy, a no to już może pani mi zapłacić w naturze. dobrze, a klienci próbowali ci się migdalić w aucie, bo to też się zdarza taksówkarzom. Migdalić, czyli całować się, czy coś No więcej? już więcej, no bo całować się to zakładam, że się całowali. No to w autobusie się ludzie całują i też nikt z tego nie robi wielkiej afery. No to nie, coś więcej nikt nie próbował. W każdym razie nie widziałem, jak myślałem kilka razy, że coś tam się z tyłu dzieje, to się po prostu odwracałem i patrzałem, więc chyba uznali, że nie warto nic robić. No ale chyba to nie jest dobre, bo ty powinieneś patrzeć na drogę, dobrze kojarzę, prawda? Czy coś pomyliłem? No ale co 5 sekund również musisz zerkać w lusterko lewe, prawe, więc równie dobrze co 5 sekund możesz zerknąć do tyłu. Dobrze, rozumiem. A powiedz mi, jak to wygląda jeszcze
z Polakami w taksówce? Czy wsiadają ci i nagle widzą, że jest Polak, to jest jakaś radość, cieszą się, czy jednak nie ma reakcji, bo są przyzwyczajeni, że was jest tam tylu? Bo są różne też dane, wiesz, bo akurat szukałem informacji o tym, ile jest Polaków w twojej miejscowości. Nie wiedziałem, że aż tak oficjalnie będzie widać po szalikach. No i są różnie po prostu przedstawiane, na przykład według takich, jak to AI chciał wypluć, w tym regionie blisko 97 tysięcy osób urodzonych w Polsce. Ale po Brexicie to zaczęło radykalnie spadać, więc, bo to są dane sprzed 10 lat, kiedy AI je wyciągnęło. No tak, tylko że właśnie urodzonych w Polsce, bo często się zdarza na aplikacji, że jest bardzo jakieś polskie imię, nie wiem, typu Andrzej, i człowiek wchodzi, a nie, ja witam go wtedy po polsku, znaczy tak na początku witałem go po polsku, no bo uznaję, że to jest Polak, a gościu na przykład urodził się już w Anglii i nie umie nic po polsku, więc ja i tak jak wchodzi teraz ktokolwiek, to jednak staram się mówić po angielsku, kiedy ta druga osoba skuma, że jestem Polakiem, no bo ma w aplikacji napisane, że jednak jestem z Polski i ma moje imię, lub może też wytypować po moim akcencie, no to czasem rozmawiamy, czasem nie. Zazwyczaj jednak każdy sobie pomilczy. Ja jednak lubię sobie pomilczeć w taksówce, gdyż jak jeździsz 8, 10, 12 godzin dziennie, no to jednak nie chce mi się ze wszystkimi rozmawiać. Dobrze, ale Polacy za kierownicą taksówki jak się zachowują? Jak wsiadasz i jest na przykład Polak za kierownicą? Jak ja wsiadam do taksówki? No tak, no bo jak ty to wiemy, jesteś miły, to już powiedziałeś, jak trzeba, możesz nawet do bagażnika pomóc wsiąść. Wiadomo, wszystko jest okej, nie? Ale pytam, jak taksówkarze z Polski, jaką opinią się cieszą? To ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Wiesz, no bo Nie nie, no bo robię... mój kolega był kiedyś w Anglii i mówił, że na przykład w jego mieście to jednym z najlepszych takich przewodników lokalnych, bardziej nawet storytellerów, który był uwielbiany po prostu przez Azjatów, był kolega z Polski, który opowiadał najlepiej o historii miasta. Nawet wiedział o samym mieście więcej niż nie tylko mieszkańcy, ale i samo miasto o sobie. Tak, chyba wiem, o kim mówisz. Może tak być. No ja też czasem jeżdżę po mieście i kiedy są turyści, to zaczynam opowiadać o mieście, troszkę zmyślone te historie, gdyż nie wszystko dobrze wiem. No ale wtedy klienci są zadowoleni i najczęściej Amerykanie dają napiwki wtedy, więc jest bardzo dobrze. Ale o samych Polakach, no nie mogę powiedzieć, czy mają jakąś dobrą opinię, czy nie. No ale ty chyba ogólnie nie masz, nie wiem jaką możesz mieć opinię Polaka, no bo ty sam z Polski wyjechałeś. Dlaczego wyjechałeś z Polski? To powiem, nawet mój syn spytał, bo mówię, mam takiego miłego pana dzisiaj, proszę, masz pomysł na pytanie? I pszczelarz starszy mówi, dlaczego wyjechał z Polski? A chyba w Polsce zrobiłem wszystko jak należy, czyli ożeniłem się, później urodziło nam się dziecko, wzięliśmy kredyt na mieszkanie i tak jak wszystko sobie to przeliczyliśmy, to wyszło, że jednak nie ma tam co szukać. Drzewo zasadziłeś? Nie zdążyłem, bo mieliśmy mieszkanie, nie domek. No to Ale jeszcze teraz w Anglii mogę sobie sadzić drzewka, więc zasadziłem agrest. no jeśli agres jest drzewem, to przed Anglią jest świetlana przyszłość. Cieszymy się wszyscy razem. No dobrze, ale na przykład spotykasz się z przejawami rasizmu wobec Polaków, bo jednak to jest liczna grupa, wiesz, różnie ludzie mówią. Anglicy są takim narodem, że są bardzo rasistowskim narodem, gdyż oni uważają jednak po tej epoce kolonializmu, że to oni są panami tego świata i że ktokolwiek przyjeżdża, czy to Polak, czy jakikolwiek inny naród, to Anglik uznaje, że jest lepszy. Więc tak, no oczywiście, że doświadczam też sam na sobie rasizmu ze strony Brytyjczyków, czy to na ulicy, czy to nawet jak w pracy, jak pracuję, no to dochodzi do takich niestety przykrych sytuacji. Ale rozumiem, że nie chcesz o tym opowiadać, bo już widzę, że łezka w oczku tam, tak? Nie. Nie, tu po prostu ta balaklawa mi wchodzi. No nie ma co opowiadać zbytnio o rasizmie. No, No dobrze, nie, bo Anglicy- powiem dlaczego. Dobra, przejdę ci zdanie, bo wiem, że będziesz, bo opowiedz mi jakąś historię, tak jak tym turystom z Ameryki, a nie o to tu chodzi. Tutaj czysta prawda z przewagą na czystość. Kwestia jest bardzo prosta. No,
Też doszły mnie słuchy, że podobno Polacy, a szczególnie, no nie oszukujmy się, Ślązacy, bo chodzi tu o kibiców ze Śląska, wzbudzają niepokój u miejscowych fanów, którzy nagle są zaskoczeni, że są w swoim mieście, dalej jadą na tej słynnej opinii kiboli angielskich, a tu przyjeżdża grupa fanów ze Śląska, idzie sobie do parku i w parku szuka tych, których by u siebie szukała, czyli drugiej ekipy ze Śląska. Czy faktycznie są takie dziwne tam spotkania między kibicami? Mamy tam jakąś specyficzną opinię? Tak, zdarza się tutaj. Tutaj jest bardzo duży fanklub Ruchu Chorzów, więc tak, panowie czasem lubią się pobawić, ale nie jest to też tak, że na każdym spotkaniu kogoś szukają. Raz po prostu kibice innej śląskiej drużyny zaczęli malować odwrócone erki oraz swoje herby własnego klubu, no i troszkę to zdenerwowało kibiców Ruchu, aczkolwiek również to denerwuje Anglików, bo spotkałem się w taksówce, że akurat przejeżdżaliśmy koło takich grafów i ci Anglicy mówili, że trochę to dla nich dziwne, no bo w Anglii jednak nie malują po murach, więc też Anglicy starali się szukać, kto to robi. No i znaleźli, jak myślisz? Bo to byłoby chyba dość ciekawe, no bo w Polsce nie słyszymy o Sądzę, tym. że Anglicy nie znaleźli nikogo. Oni nie są zbyt dobrzy w czymkolwiek. No dobrze, ale tak, bo tak podajesz jeden klub, którego pierwszy raz słyszę nazwę, nie wiem, jakiś taki dziwny, ale też inne kluby też są, prawda? Bo pamiętam historię sprzed lat o tym, iż ludzie w kominiarkach innego klubu też byli tam spotykani. Tak nie musisz mówić z nazw, bo wiem, że też wolisz to anonimizować, ale jak ten ruch kibicowski, bo to jest coś, co no jest moim konikiem, jednak tam wygląda. Faktycznie ci Polacy z tych wysp przyjeżdżają na te mecze? Bo ja tam spotykałem, akurat w innym klubie, nie? Znaczy, jak spotykam kibiców przeciwnej drużyny, to nie pytam się, jak tam, czy jedziesz na mecze, no ale ktoś tam na pewno jeździ na wyjazdy do Polski. A tutaj ogólnie scena kibicowska jest taka, że jak jednak wyprowadziłeś się z tego kraju, to żyjesz w zgodzie ze wszystkimi innymi kibicami. Jakoś nie ma większych napięć, są jakieś zwykłe podśmiechujki i raczej nic więcej. Dobrze, okej. A powiedz mi, czy jest prawdziwy stereotyp o kłótliwych Brytyjczykach? No bo tobie też się zdarzyło, że ktoś zwrócił ci uwagę, że pani mówi, że według niej kropka na mapie była tu, a ty byłeś 2 metry dalej. Oni są tacy, to faktycznie jest taka kłótliwość wrodzona, czy to jest taki sam poziom jak w Polsce i to tylko my sobie wybieramy fakty i nam się wydaje, że to jest jakoś inaczej? Tak, Brytyjczycy są zawsze bardzo kłótliwi. Wszystko uważają, że można załatwić ryjem krzycząc. Mówisz kłótliwi, a dziwni ludzie, zdarzają się tacy ludzie po prostu dziwni, bo no taksówkarze słyną z takich legend, że no wsiadają im już osoby tak wykręcone i to nie mówię tylko, że na przykład pod wpływem czy coś, tylko po prostu charakterologicznie, najwięksi dziwacy. Czy faktycznie masz kogoś, kto ci się tak wbił w pamięć? No nie, z dziwnych osób chyba nie przypominam sobie nikogo. Ogólnie ludzie są dziwni, ale no staram się nie rozmawiać z ludźmi, więc w tym momencie no nie przypomnę sobie żadnej historii. A wiozłeś już kogoś do zabójstwa? Bo W sensie, że gościu jechał kogoś zabić? Tak. To nie wiem, nie chwalił się mi chyba. Kilka razy wiozłem ludzi po wyroku, bo na przykład jeden klient pokazywał mi swoje filmiki na YouTubie, że on właśnie siedział tam 20 parę lat, wyszedł dopiero i tutaj są jego wywiady na YouTubie, więc sławna jakaś postać była, liverpoolska. Ale nie, no na zabójstwo chyba nikogo jeszcze nie wiozłem. W każdym razie policja później nie dzwoniła do mnie w sprawie zeznań. A mówię nieprzypadkowo, bo akurat nasz wspólny znajomy, który jest taksówkarzem, był taksówkarzem na Śląsku przed laty, to było dobre 15 lat temu, wiózł klienta z Rudy Śląskiej do Rzeszowa i no i pan mi to opowiadał, że mówi, że wiozę typa, no widać, że był pod wpływem narkotyków, no ale znał go z widzenia, bo to z Rudy chłop, nie? No i mówi, że do Rzeszowa jedzie i tam przebąkiwał, że on to kogoś zabije i no każdy normalny myśli, że to tak, jakieś takie przychwałki. No i prosił go, żeby go tam wysadził w tym Rzeszowie. Ten go w tym Rzeszowie wysadził, poczekał na niego, no i on faktycznie jak wracał, zaczął mu się dopiero przychwalać tak na poważnie tym, więc no on automatycznie pojechał na policję to zgłosić, ale no jest to jedna z dziwniejszych taksówkarskich historii, jakie słyszałem. No, troszkę dziwna. No widzę, że ciebie to będę tu ciągnął, chłopie, za język. To jak powiedzieć taksówkarzowi, że coś ci nie pasuje, żeby się nie obraził, wiesz?
Najlepiej prosto z mostu i grzecznie, tak? I grzecznie jeszcze zaplotłeś te ręce i grzecznie. Bardzo mi to podoba, tak. Tak, ja zawsze grzecznie, kulturalnie, oczywiście. Ty chyba powiedziałeś, ale mam takie pytanie też od słuchaczki, czy lubisz ludzi, ale chyba już dałeś do zrozumienia, że nie jesteś fanem. E, No, znaczy, nie żebym ich nie lubiał, no ale nie przepadam po prostu za głupimi rozmowami. Niestety w taksówce jest tak, że kiedy Anglicy wchodzą, każdy próbuje ci zagaić, więc każdy się pyta, czy właśnie jest ruch na ulicy, więc no, jako kibic Górnika zawsze mówię, że ruchu nie ma tutaj. E, ale później oczywiście są pytania, skąd jesteś, czy jesteś z Polski, więc jak jesteś z Polski, to oni oczywiście byli w Krakowie, oni byli w Auschwitz. No i tak, kiedy pracujesz, masz 20 klientów i 20 klientów mówi i pyta się ciągle o to samo, no to no ja jednak wolę siedzieć cicho w końcu. No tak, ale właśnie, czy oni ci się wygadują też z jakichś takich bardzo prywatnych spraw, nie wiem, traktują cię jak barmana albo nawet jak psychoterapeutę? To zdarzało mi się, że ludzie wybierali sobie mnie, żebym do tej roli, no ale ja nie jestem zbyt dobrą osobą do pocieszania czy coś. Gościu też jeden raz opowiadał mi, że właśnie ma problemy, że myśli o samobójstwie i o czymś, no ale no co ja mogę zrobić, tak? Mi chodziło głównie o to, żeby dojechać i zapłacić, więc tylko zamknąłem drzwi, żeby nie wyskoczył z auta przypadkiem. No i dojechaliśmy, no to tyle, no cóż ja mogę zrobić, tak? Bo on płaci mi za kurs, a nie za terapię. A w drugą stronę, bo tak już nie oceniamy twojej empatii, ale czy ty czasami nie wykorzystujesz tej sytuacji i sam mówisz klientom, jejku, ale miałem trudny dzień, chodź tu i zamykasz go, on chce wysiąść, a ty, ja muszę dokończyć. Nie, no, to tak, to raczej nie mam, nie porywam ludzi, nie zamykam ich w aucie. Jeszcze. No nie, raczej nie będę. Staram się jak najszybciej dojechać, jak najszybciej otworzyć te drzwi, niech wysiadają. No ale to skoro widzę, że mało rozmawiasz z klientami, to raczej nie podzieliłbyś ich na konkretne typy, bo zakładam, że po prostu klient cichy i głośny. Czy masz jakieś tam typy, nie wiem, swoje? E, To klienci zazwyczaj są, starsi ludzie zazwyczaj chcą z tobą porozmawiać, ale to tak jak powiedziałem, jest gotowy zestaw pytań i zazwyczaj rzadko idzie w innym kierunku. A jaki to E, zestaw pytań u No, tych starszych? tak jak powiedziałem, czy jesteś z Polski, czy jest duży A, ruch, okej. czy byłeś w Auschwitz, no i to są główne te ich pytania. A ile pracujesz, jak długo pracujesz, po co przyjechałeś do tego kraju? A drugi typ ludzi, no to raczej tacy imprezowicze, którzy tam ze sobą z tyłu rozmawiają, tańczą i śpiewają, albo typ raczej cichy, który po prostu wsiada i nic nie mówi. Niestety czasem ten typ, który wsiada i nic nie mówi, zaskakuje mnie, gdyż wsiada taka osoba, jedzie samotnie i siada koło ciebie na fotelu pasażera, po czym się nic nie odzywa. No, to akurat mnie wtedy denerwuje, bo nie wiem, po co ktoś usiadł z przodu, żeby nie rozmawiać. Bardzo się cieszę. Powiem ci, naprawdę wiem, że chciałbym z tobą się przejechać taksówką. A tak z innej mańki. Ostatnio opublikowano w Warszawie, czy ostatnio, jakiś czas temu, taki raport, z którego wynika, że na 2000 kierowców z ponad 300 było coś nie tak. Na przykład pod wpływem, nielegalny pobyt, nawet poszukiwani przez policję, no bo to się zdarza. Czy na Wyspach też jest taki problem? Bo wiesz, bo dawniej taksówkarz też taki klasyczny musiał dostarczyć świadectwo niekaralności, te wszystkie papiery, glejty, no na aplikacji nie musisz, więc tak pytam, jak to u was wygląda, czy nagle zawijają chłopaków z taryfy? No my tutaj na aplikacji tak czy siak musimy zrobić licencję, więc każdy jest raczej sprawdzany. My musimy wysłać zaświadczenie o niekaralności, wszystko jest sprawdzane, ale zawsze jest jakieś ale. Zdarza się, że na aplikacji jeździą na przykład dwie osoby, tak? Teraz masz rozpoznawanie twarzy, muszę zrobić sobie na Uberze zdjęcie rozpoznawania twarzy, jednak to też można jakoś tam ominąć, wysyłając, robiąc zdjęcia, czy jakoś inaczej. W każdym razie wiem, że zdarzają się przypadki, iż ludzie najczęściej z Pakistanu, no to jeżdżą właśnie w dwie, trzy osoby na jednym koncie, tak? Czyli jedno konto tak jakby zarabia, a trzy osoby dostają pieniądze,
Dwie z tego jeszcze siedzą na zasiłkach, no bo przecież one nie pracują wtedy legalnie, tak? Tak, ale tu nie oceniając, wiesz, legalności ich zachowania, one chyba nie są już też niebezpieczne dla klienta. A mam takie właśnie następne pytanie z tego, bo przez to, że bo jak się zaczęła ta akcja, że policja zaczęła sprawdzać tych kierowców Ubera, no to zaczęły też się pojawiać porady dla klientek, bo to szczególnie chodziło o kobiety, że mogą być zagrożone niebezpieczeństwem i tam była na przykład, że oficjalna porada, zobacz, czy twój kierowca Ubera ma taką tablicę rejestracyjną, jak ta w aplikacji, wiesz, udostępniaj swoje przejazdy rodzinie. Czy chodzi mi bardziej o to, czy u was jest coś takiego, że na przykład część kierowców jest postrzegana jako zagrożenie? Bo w Polsce były takie artykuły, nie jest to oczywiście nagminne, ale wiesz, jak to media lubią czasami podkręcić temat. Czy u was też coś takiego było, że no nie wszyscy kierowcy są w porządku, ale nie mówię tu o tych, którzy zarabiają sobie dodatkowo właśnie, czerpiąc korzyści z zasiłków i oszukują państwo, tylko właśnie czy są zagrożenia dla klientek lub klientów? Nie, tutaj nie było takich opinii z racji tego, że zanim Uber wszedł, to już były właśnie te lokalne taksówki i wszystko, tak jak mówiłem, trzeba było zrobić licencję, to raczej nikt się nie bał, bo to nie była jakaś duża zmiana w Anglii. A co do strachu, powiedz mi, czy są takie dzielnice, na których na przykład nie chcesz się pojawiać, nie chcesz odbierać klientów stamtąd, bo to też czasami mają różnie taksówkarze. No teraz na Uberze to nie mam aż tak, gdyż obojętnie kto wejdzie, no to jednak aplikacja Ubera daje ci te bezpieczeństwo, czyli kto nie wejdzie, to wiadomo kim on jest, więc nawet jak cię zabiją, no to później dojdą do tego, więc chociaż tyle. Jak jeździłem na lokalnych taksówkach, to tak, z niektórych osiedli nie odbierałem ludzi, nie chciało mi się tam jakoś bardziej, nie wiem, szukać klienta czy coś. E, Na przykład nie odbierałem z bloków mieszkalnych, tak, no bo z bloków mieszkalnych wiedziałem, że zazwyczaj ten klient nie zapłaci. Więc jak dostawałem ofertę z bloku mieszkalnego, no to Ale zaraz, odrzucałem a co jest automatycznie. takiego w bloku mieszkalnym, bo może ja nie rozumiem, może to jakaś bariera kulturowa, poważnie pytam. To są, chodzi No, o to, tak jak w Polsce każdy mieszka w blokach, no tak tutaj właśnie, jednak każdy mieszka w domkach, tak? a okej, Więc dobra, parkując pod domem, widzisz, że gościu wychodzi z tego domu, więc nawet jak ci nie zapłaci, no to znasz jego adres. A w bloku, no to niestety jak wychodzą, bloków tutaj jest niewiele, tak? Akurat w Liverpoolu. Więc no wtedy po prostu nie masz tej pewności, czy ten klient to tam naprawdę mieszka, czy po prostu sobie tylko stanął przy klatce i później ucieknie, nie zapłaci. a na przykład dzieci bez opieki wozisz? E, mm, Dzieci bez opieki. W No, Anglii że jest ktoś tak, ci że jak wsadza jako zrobiliśmy paczkę dziecko. licencję, to możemy przewozić dzieci, robić tak zwane school runy, czyli dzieci do szkoły. Jeżeli one nie są jakoś upośledzone, no to wtedy wystarczy tylko kierowca. A jeżeli mają tam jakieś problemy mentalne, no to wtedy jadą z opiekunem, tak czy siak. Mhm. Dobrze, a nie masz jakieś takie przygody, które byś chciał się podzielić, czy jeszcze wciąż nie jesteś gotowy? Najciekawsze przygody za kółeczkiem? Będę zdrabniał, żeby wyciągnąć coś z ciebie. Kółeczko, przygódka. No nie wiem, co teraz masz na myśli. Nie przychodzi mi żadna historia do głowy. No ale nie wiem, no czy na przykład miałeś takiego klienta, bo akurat mam kolegę, który czasami organizował u nas w mieście wyścigi taksówek. Czy na przykład miałeś takiego klienta, który sobie zamówił parę taksówek, żeby się pościgać nimi. Nie wiem, albo klienta, który jeździłeś z nim, a okazało się, że w tym stanie nieważkości pomylił miasta i koniecznie chciał pojechać pod swój adres w jednym mieście, a był na imprezie 500 kilometrów dalej. No to aż tak dużych historii nie miałem. Zdarzali się ludzie, którzy tam pomylili jakieś miejsca. No ale nie, chyba nie mam się czym pochwalić. No dobra, to z innej mańki. No jesteś w tej Anglii już z dobrych 10 lat, wsiąkłeś tam, bo ja mam się czym pochwalić, tak widzę jak się śmiejesz, ale nie będę się chwalił. Wsiąkłeś tam te 10 lat jesteś, powiedz mi jak się wychowuje dzieciaki. Taka różnica między Anglią a Polską. No nie wiem jaka różnica, gdyż w Polsce nie wychowywałem dzieci. A powiedziałeś, że ci się jedno, to rok byłeś, prawda? Zanim No drzewa nie, 7 no to, miesięcy, tak. to proszę ten pierwszy rok porównać. Roczek już tutaj córka miała. E, No nie wiem, jak będę porównywać, mogę porównać trochę system edukacji na przykład, jako że sam w Polsce przeszedłem. Tutaj moim zdaniem uczą trochę lżej.
ale z drugiej strony też nie uczą aż tylu rzeczy, tak? Bardziej się skupiają na jakichś takich, na 6, 7 przedmiotach i nie masz nic więcej wokoło. A wychowanie dzieci, no nie wiem, bezstresowo wychowuję z dzieci, więc wszystko jest chyba jak najlepiej. Dobrze, no to skoro te dzieci tak na mnie siadły, to wróćmy znowu do pytań, które też dwie osoby chciały się dowiedzieć. Kogo marzysz przewieźć? Z żywych lub martwych? A druga osoba doprecyzowuje, którą ze Spice Girls chciałbyś przewieźć. Dwa różne A pytania. nie wiem, co to jest Spice Girls, nie jestem aż tak stary chyba. Dobrze wiesz, skoro tak zadałeś pytanie, to dobrze wiesz. No ale nie kojarzę, już nie pamiętam, które tam nawet śpiewały Spice Girls. Żona Beckhama, Wiktoria, no to niech będzie ona, bo tylko ją kojarzę. A tak, Oziego bym chętnie przewiózł, bo teraz już niestety nie Teraz będę będzie miał trudniej szansy, troszkę, nie? Troszkę trudniej. ale jego bym akurat tam do Birmingham mógł zawieźć. No widzisz, i to jest piękna odpowiedź. I da się. No dziękuję Ci bardzo. A gdybyś, bo tutaj też pytanie, bo już się posiłkuję teraz tymi nadesłanymi, czy wolałbyś być taksówkarzem, czy prywatnym kierowcą gwiazdy? I gdybyś chciał być kierowcą za danego człowieka, to którego? Nie, no to wolałbym być prywatnym kierowcą gwiazdy, bo na pewno lżejsza robota. Zawsze jeden klient, więc jak już, no wiesz, jak cię wkurza lub nie. A jakiego? No nie wiem, no bogatego, tak, żeby pieniądze z tego były. Ale jakieś imię, nazwisko, nic, nie? Znowu Ozzy? No może być Ozzy, tylko z tym będą problemy, więc już raczej małe szanse, żeby go wozić. No ale niech Kolejne. będzie ten Ozzy. Dobra, to pytanie od słuchaczki. Czy kiedyś ktoś cię tak zdenerwował, że musiałeś go wyrzucić z samochodu? E, Zazwyczaj nie wyrzucam z samochodu, zazwyczaj jestem na tyle cierpliwą osobą, że czekam aż na sam koniec, aż sami wyjdą. Kilka razy zdarzyło mi się wyrzucić osoby z jedzeniem, które jadły, zwracałem im uwagę, iż nie mają jeść, a one dalej próbowały jeść, więc w końcu ich wyrzucałem. I chyba raz mi się zdarzyło wyrzucić gości, ale to tylko dlatego, że zaczęli mi dotykać kierownicy i przełączać tam wszystkie światła i tak dalej, więc w końcu się zatrzymałem i też ich wyrzuciłem. To byli pełnoletni goście, czy wiodłeś bandę pięciolatków? Bo no, dotykanie kierownicy chyba nie jest za normalne. No to byli tacy ludzie po 50 wracali z centrum, ale uznali, że oni muszą mi migać długimi tej osobie, która jechała przed nami, więc no w końcu zatrzymałem się i ich wyrzuciłem. Okej, a najfajniejszy pasażer? To też o to pytają. Najfajniejszy ever. No mnie nie wiozłeś, więc masz trudniej, nie? Najfajniejszy, no to wiozłem kiedyś celebrytę, kota z kociej kawiarni. Jechał do weterynarza, więc bardzo się cieszyłem z tego powodu. Poważnie? Jak wygląda kurs z takim celebrytą? E, No, jechał sobie kot w kuferku razem ze swoim opiekunem, no ale ja przynajmniej, jako że chodzę do kociej kawiarni często, to przynajmniej miałem o czym porozmawiać z panią i to była miła podróż. Znaczy, nie wiem po co chodzisz do kociej kawiarni, ale chyba spytam, po co chodzisz do kociej kawiarni? No to jest taka kawiarnia, gdzie człowiek się uspokaja, tak? Koty podobno działają bardzo uspokajająco na człowieka. Chyba nie jestem człowiekiem, ja bym dostał herckle kotów, ale to co, one łażą tam obok ciebie? Łażą, skaczą, możesz je nawet dotknąć. Jest derkusie, jest derkusie. A miałeś na przykład tak czasami, że twój humor wpływa na to, jak się zachowujesz wobec klientów, że właśnie wychodzisz z kociej kawiarni, wszystkich jesteś głasku, a masz gorszy dzień i jedziesz z nimi. No tak, zdarza się to oczywiście. Zazwyczaj staram się być w dobrym humorze. No ale jak człowiek jest w złym humorze, no może szybciej jeździ, szybciej stara się wyrzucić tych ludzi z auta, mniej z nimi jeszcze rozmawia, co w moim przypadku pewnie jest ciężkie do zrobienia, no ale jeszcze jest ciszej w tym aucie. Ewentualnie zmieniam radio na moją muzykę, jakąś tam bardziej rockową, heavy metalową. E, Jak mam zły humor, to wiem, że dostaję później raporty na Uberze, że właśnie za szybko jeżdżę, czy za szybko człowiek wchodzi w zakręty. Też tak mi się zdarza.
Trochę dziwne, bo naprawdę zazwyczaj klienci się spieszą, a tutaj takie coś, to... Tak, ale w Anglicy robią tak, że właśnie mówią ci, że się spieszą, ty z nimi jedziesz jak najszybciej, po czym dostajesz raport, że za szybko jechałeś. No dobra, a oprócz takiego dobrego humoru, co jeszcze masz zawsze w swojej taksówce? Co jeszcze mam w swojej taksówce? Tak zawsze, że wiesz, no tak jak tutaj był cały czas ten kocyk, na który się uparł Łona i jedna z moich tutaj słuchaczek, no wiem, że nie można mieć broni u was za bardzo, prawda? No nie, broni nie posiadam żadnej. A chyba mam jakiegoś energetyka zawsze zapasowego, jakbym przypadkiem dłużej jeździł w nocy. No tak, to nic specjalnego nie ma. A masz tak czasami, że jak masz ten właśnie, bo tak wróćmy do tego zły humor i na przykład wiesz, że ci ludzie z tobą będą długo jechali, to czy bierzesz i mówisz, a podenerwuję ich i tak nie wysiądą i nie wiem, jakieś szpileczki wbijasz albo coś robisz? Bo widzę, że, bo przepraszam, jeśli podsunąłem ci pomysł. Czyli specjalnie staram się nie denerwować klientów, więc jeżeli klient jest w miarę okej i nic tam mi nie zaszkodził, no to nie staram się go prowokować do niczego, a jeżeli się już zaczynamy kłócić, no to wtedy tak, takiego osobnika wolę zakończyć tą pracę, niż jechać z nim, kiedy jest wkurzony, więc wtedy go wyrzucam raczej. Dobrze, tutaj jeszcze mam parę pytań, ale nie będę ci zadawał tego w stylu, nie wiem, czy rzucasz tekstami, czy co mi ten GPS, przecież ja wiem lepiej, ale mam inne pytanie, bo pracowałeś w tej Anglii w różnych miejscach, między innymi z gwiazdą muzyki, która naleśnika powinna nakładać na twarz, to pamiętamy, ale jak na tle tych wszystkich innych zajęć przedstawia się praca taksówkarza, bo wiesz, to też się różnie spotyka, część taksówkarzy, ja mówię oczywiście z polskiej perspektywy, nie znam brytyjskiej, w Polsce czasami mówią, że no jest super, ustalasz sobie sam grafik, prawie wolny zawód. No inni mówią, no tak naprawdę to teraz już nie jest tak fajnie, bo te zarobki nie są dobre. To, że masz własny czas pracy bywa plusem, ale no też i minusem, bo jak mniej zarobisz, to oczywiście będzie, że twoja wina. Więc jak z twojej perspektywy, jakie ma plusy? No, plus jest taki, że tak, no, pracujesz sobie kiedy chcesz, tylko jest to też minus, gdyż im dłużej tak się dzieje, no to tym mniej ci się chce pracować i mniej zarabiasz. Jednak stała praca ma jakieś plusy takie, że no, dostajesz wypłatę co tydzień czy tam co miesiąc oraz, że masz płatny urlop. Na taksówce jednak tego wszystkiego nie ma. No dobra, grafikiem to jeszcze jedno takie ważne pytanie w sumie. Jak jest z taryfą? Bo teraz jak jeździsz na aplikacji, no to tam automatycznie masz w dniu meczu czy koncertu wielokrotność kwoty. Tak to wygląda? Dobrze kojarzę, że ona wam sama narzuca większą cenę? No, na lokalnych taksówkach masz tak, że tylko weekendy oraz w tygodniu tam po którejś godzinie jest drożej. Uber działa na zasadzie surge pricing. Nie wiem, jak to robić, jakiegoś przelicznika. Czyli jak jest dużo zamówień, to wtedy klient więcej płaci. Kiedy jest mało kierowców w danej okolicy, tak? Czyli w dni meczowe można wtedy więcej zarobić. W każdym razie można było, bo teraz już kierowców Ubera tutaj w Anglii jest co niemiara, więc już się chyba skończyły złote czasy. A dużo miałeś wypadków na taryfie? No, zdarzyło mi się kilka. Teraz chyba 4 miałem, ale nie wszystkie były nie z mojej winy. A opowiadasz o nim klientom? Bo ja miałem moją ulubioną taksówkarkę, bo to była dziewczyna, z którą uwielbiałem jeździć, gdy jeszcze przebywałem w Warszawie. Pozdrawiam cię, Lidia. Kiedyś wsiedliśmy z imprezy, wsiadły z nami dwie osoby, które Litki nie znały. Ja mówię, ty, furę zmieniłaś. Ona, no daj spokój, tydzień temu na czoło wjechałam takiemu debilowi. No w sumie to moja wina, nie? I po prostu widziałem, jak te osoby nagle z tyłu się zapinają, więc jak to u ciebie wygląda, chciałem spytać. Czy chwalisz się klientom, mówisz, patrz pan, teraz szybki drifcik i jedziemy z nimi. Czyli no, jeżeli ktoś tam schodzi nasza rozmowa na to, iż tamten klient miał wypadek czy coś, no to też się oczywiście pochwalę moim wypadkiem, żeby był jakiś temat do rozmowy. Ale no tak, żeby mówić klientom, że jadę na czołówkę, no to raczej tak się nie dzieje. No ale to ty widzę, super w smalltalki jesteś. Jak miał wypadek, to ja, a jak mówią, nie wiem, że mieli kolonoskopię, to ty bęk też miałem? Tak, E, to ty dobry w to jesteś.
Zawsze wymyślę jakąś historię, że ktoś tam miał, żeby pociągnąć temat. To tak. Kurczę, to jakie. To powiem ci, no, to aż coraz chętniej wsiadłbym w tę taryfę, żeby tych historii posłuchać, wiesz? A gdybyś mógł zainstalować, bo tutaj patrzę na pytania, coś, jakieś ulepszenie w aucie, takie nawet, którego. Jezu, kto pisał to pytanie? Nawet takie, którego jeszcze nikt nie wymyślił, a poprawiłoby ci to komfort pracy, co by to było? Takie, którego nikt nie wymyślił, no to nie wiem, bo nikt tego jeszcze nie wymyślił. Eee, Bardzo, nie no, powiem ci, błyskotliwy. nie, nie Dlatego wiem, co by... utrzymujemy ten kontakt, przyjacielu, właśnie, bo to jest to, no, rozmowa z tą to jest uczta intelektualna. Eee, komfort pracy. No nie wiem, co by mi poprawiło komfort pracy. No, Może jak... gdyby ci klienci nie jeździli, nie? No to chciałem właśnie powiedzieć, ale jeździć z paczkami to byłbym po prostu kurierem, więc no nie wiem. Chyba to, bez klientów, tak. A to z jakim klientem lubisz jeździć najbardziej? Jest ktoś taki, że wsiadać i ty mówisz, no, tym se pojadę, czy nie? No to tak, mam czasem, jak wychodzą ludzie i właśnie przekazują mi, nie wiem, siatkę i mówią, czy mogę ją zawieźć po ten adres. To taki klient jest najlepszy. Cichy i bezproblemowy. A powiedz mi, czy pracowałbyś dalej na taksówce w Anglii, gdyby nie Uber, gdyby nie aplikacja? Znaczy, pracowałbym, gdyby nie Uber. Jako taksówkarz. Czy dalej byś w tym zawodzie siedział, Pewnie bym gdyby... pracował na lokalnych. No tak, no pewnie bym pracował na lokalnych taksówkach, chociaż no lokalne taksówki człowiek naprawdę jest później bardziej zmęczony, bardziej wkurzony tymi klientami wszystkimi. Jednak jest to inny rodzaj klienteli, no ale pewnie tak, pewnie bym pracował dalej. Dobra, ostatni raz powtarzam pytanie. Najciekawsza historia za kierownicą. Coś, czego jeszcze nie opowiedziałeś. Co ci się wydarzyło, czym się byś chciał podzielić? No, nie wiem, wsiadłeś i powiedziałeś klientowi, że jesteś tak zmęczony, że on prowadzi cokolwiek. Nie mam naprawdę żadnej. No, widzę, dobra, wiesz co, to na koniec pytanie. Jeśli kiedykolwiek wróciłbyś do Polski, to czy zostałbyś taksówkarzem? Nie, w Polsce jakoś chyba nie. Nie, wolałbym jakąś normalną pracę. I tym pozytywnym akcentem bardzo ci dziękuję, że znalazłeś dla mnie czas. No cóż, mam nadzieję, że taksometr już wyłączyłeś i do następnej razy. Stop, bo jeszcze bym zapomniał, wszyscy, którzy tu aż tak długo nas wysłuchali, to zachęcam ich do subskrybowania tego kanału, gdziekolwiek nas słuchali. No a tobie życzę miłego dnia i spokojnych kursów. Dziękuję bardzo.